Jeżeli kupujesz konto w TradeDefy albo dopiero się nad nim zastanawiasz, ten film może zaoszczędzić Ci sporo czasu. Bardzo wiele kont przepada przez łamanie zasad, o których wiele osób nawet nie wie, dlatego warto je przytoczyć. W tym materiale pokażę Ci wszystkie najważniejsze reguły obowiązujące w TradeDefy. Dowiesz się m.in. czy można handlować podczas newsów, czy hedging jest dozwolony, jakich błędów unikać, żeby nie stracić możliwości wypłat. Jeżeli planujesz kupić konto w TradeDefy lub już na nim handlujesz, obejrzyj ten film do końca. Dobra, to będzie pierwszy film z serii poświęconej TradeDefy. W kolejnych materiałach omówię szczegółowo każde konto, Growth, Select i pozostałe modele oraz omówię ich zasady oraz limity. Natomiast w tym materiale skupimy się na zasadach, które obowiązują praktycznie każdego użytkownika TradeDefy, niezależnie od rodzaju konta. Przejdziemy krok po kroku przez całą bazę wiedzy, wyjaśnię wszystko prostym językiem. Dzięki temu, oglądając kolejne filmy z tej serii, będziesz już znał podstawowe zasady działania firmy i łatwiej będzie Ci zrozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi kontami. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Dobra, i teraz tak, pierwszy punkt, jaki tu firma sobie zaznacza, to jest handlowanie samodzielnie, czyli wszystkie decyzje tradingowe muszą być podejmowane przez Ciebie, zabronione jest kopiowanie transakcji innych traderów, handel zespołowy oraz korzystanie z sygnałów w sposób naruszający zasadę niezależnego tradingu i tak dalej. Czyli ogólnie musisz handlować samodzielnie, nie wykorzystywać żadnych dziur, jeżeli chodzi o system, o platformę TradeDefy, więc po prostu masz handlować i tyle Cię powinno interesować. Natomiast już taka konkretniejsza zasada pierwsza to jest hedging, czyli zakaz hedgingu ogólnie. Nie wolno otwierać przeciwnych pozycji na tym samym lub skolerowanym instrumencie w celu ograniczenia ryzyka lub odchodzenia z zasad programu. Kolejna zasada, jeżeli chodzi o boty tradingowe, algorytmiczne, to w TradeDefy jest dozwolone takie korzystanie z botów, natomiast musisz udowodnić własność. Czyli musisz udowodnić, że jesteś jedynym właścicielem bota lub strategii oraz że nikt inny nie ma do nich dostępu ani z nich nie korzysta. Teraz tak, weryfikacja. Czyli TradeDefy sprawdza, czy na innych kontach nie występują identyczne zlecenia. Czyli jeżeli u Ciebie i u kogoś pojawią się identyczne zlecenia, system to wyłapuje, no i wtedy będzie konflikt, problem. To dotyczy nie tylko algorytmów, ale również użytkowników. Jeżeli udostępniasz jakiś copy trading albo coś w tym stylu, to mogą być z tego tytułu problemy. W takich sytuacjach firma najczęściej prosi o nagrania wideo. Na żywo trzeba to pokazać, udowodnić, na którym pokażesz uruchomienie kodu na swoim własnym komputerze i pewnie inne jakieś tam weryfikacje. Teraz trzeci punkt, jaki tu zaznaczają, to troszkę dziwny moim zdaniem punkt, no ale można wykorzystywać bota na swoich prywatnych kontach, jednak użytkowanie tego samego bota w wielu propach jest niezgodne z polityką TradeDefy, czyli zobaczcie, zabezpieczają się w ten sposób, byś nie mógł korzystać na innych propach z tego bota, tylko oczywiście musicie u nich korzystać z takiego bota. To jest trochę dla mnie śmieszne, no ale zasady to zasady. W tych propach są różne dziwne zasady, no i trzeba ich przestrzegać, żeby zarabiać. Czyli bot powinien być wykorzystywany wyłącznie przez Ciebie. I teraz tak, bardzo ważny punkt. Często na kontraktach futures są właśnie boty HFT. One otwierają bardzo dużo pozycji, bardzo dużo transakcji i oczywiście bardzo dużo zarabiają. To TradeDefy może być też nie na rękę, więc takie boty nie są dozwolone. I również tutaj są specjalne systemy do tego, które wychwytują właśnie takie rzeczy. No i piąty punkt, jeżeli chodzi o algo trading, zgodność z zasadami i weryfikacja. I TradeDefy zastrzega sobie prawo do zarządzania dodatkowymi informacjami lub dokumentów. A jeśli system kontroli ryzyka wykryje jakieś tam potencjalne naruszenie takich zasad, no to wtedy właśnie zastrzega sobie TradeDefy weryfikację. Mniej więcej ten punkt i ten punkt to jest dla mnie to samo, no ale jest napisane, to jest napisane. Przechodzimy do kolejnego tematu, czyli microscalping. Microscalping zapewne wiecie, co to jest, czyli otwieranie pozycji i przetrzymywanie jakiś tam czas. Niektóre propy mają 5 sekund, niektóre 10, tak jak w przypadku TradeDefy jest to 10 sekund. Dlatego ogólnie ja jak traduję propy, to dzielę sobie je i nie traduję wszystkich razem, tylko na przykład TradeDefy jednego dnia lub jeżeli TradeDefy mam zysk, to przeskakuję sobie na innego propa i w ten sposób sobie manewruję, żeby jakby w tych zasadach się nie pogubić, bo z reguły większość propów ma inne zasady. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o microscalping, to ta zasada dotyczy tylko kont symulacyjnych. Czyli jeżeli macie live konto w TradeDefy, ta zasada już nie obowiązuje. Bo wiadomo, po co na realnych środkach ograniczać cokolwiek, skoro firma też czerpie z tego korzyści. I tak jak tutaj jest napisane, to jest najważniejsza informacja, o której musicie pamiętać. Ponad 50 wszystkich Twoich transakcji musi być utrzymywane dłużej niż 10 sekund.
Ponad 50% całkowitego zysku musi pochodzić z transakcji utrzymywanych dłużej niż 10 sekund. Czyli tak pół na pół. Jakby 50% swoich profitów musicie wykazać, że jest to powyżej 10 sekund i powyżej 50%, a połowę waszego profitu może pochodzić właśnie z takiego scalpingu. No ja polecam zawsze trzymać te więcej niż 10 sekund, to nie jest trudne, wbrew pozorom i jakby można spokojnie się do tego stosować. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. Ok, przechodzimy do kolejnych informacji. Maksymalny okres bez aktywności i aby utrzymać takie konto funded lub ewolucyjne, czyli jeżeli robicie challenge lub macie już konto fundowane, to są te same zasady, trzeba wykonać przynajmniej jedną transakcję w tygodniu od poniedziałku do piątku, czyli pamiętajcie, że to jest 5 dni tradingowych, w sobotę i w niedzielę nie otworzycie pozycji naturalnie, a więc musicie od poniedziałku do piątku otworzyć przynajmniej jedną pozycję. I wymóg ten dotyczy każdego konta osobno. Jeżeli macie 5 takich kont, to musicie na 5 kontach otworzyć taką jedną pozycję. Natomiast jeżeli w ciągu 5 dni nie otworzycie pozycji, no to takie konto zostanie dezaktywowane, czyli przestanie istnieć w systemie. No i ostatnia zasada jest to DCA, News Trading DCA, czyli tak zwane dokładanie w stracie, flipping i scaling. I teraz, jeżeli chodzi o wszystkie te zasady, czyli DCA, handel w newsach, flipping i skalowanie, jest to wszystko dozwolone, jeżeli chodzi o TradeFi. DCA dozwolone, tutaj wszystko możecie sobie handlować według swoich preferencji, możecie dodawać, redukować pozycje, nie ma to znaczenia. Nawet handlować w newsy. Czyli jeżeli dokładacie w stracie cokolwiek robicie z tych rzeczy na koncie fundowanym, czy challenge'owym, ewolucyjnym, to możecie spokojnie to robić, tylko pamiętajcie, żeby tego nie robić. Jeżeli chodzi o DCA, dokładanie w stracie, zawsze o tym mówię, nie dokładajcie nigdy w stracie, tylko w zysku. Na stronie znajdziecie również wszystkie, bardzo fajnie to jest opisane w TradeFi, bo na stronie znajdziecie wszystkie zasady jakby rozwinięte, czyli tak samo macie odnośnie hedgingu skorelowanych produktów, czyli instrumentów, jak handlujecie ES, NQ czy Dow Jones, to wszystko jest skorelowane i teraz macie tu przykłady i tak dalej podane, jeżeli chodzi o hedging, czego nie możecie robić. Te wszystkie linki będą wklejone oczywiście u nas na Discordzie, wszystko znajdziecie w jednym miejscu, więc zapraszam na Discorda. Tak jak widzieliście, TradeFi ma proste zasady, fajne zasady i na pewno warto tutaj handlować. Jest to u mnie top 2, jeżeli chodzi o propy. Pierwszym propem jest oczywiście Lucid. I teraz jeżeli chcecie poczytać więcej o propach, to znajdziecie tutaj mój ranking taki, czyli jak widzicie top 2 to jest TradeFi. Tutaj macie o tym informacje. Możecie sobie tutaj poczytać o tych wszystkich propach, z których korzystam i porównywarka. Możecie sobie porównać, zaznaczyć jakieś tam opcje i porównać, który prop będzie dla Was odpowiedni. Dobra, to w tym nagraniu to będzie wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.